Skyllet med Parsifal, Polska, Parsifal. En het beste de skyd folk, muziek. Goed muziek, Parsifal. Det er einfach syndigt altså. Skål! Ale nie mogę, bo mi się zepsuło. To moja wina czy mikrofonu? Producent. No. I robimy to tak. Ty czytasz pierwszy jakby fragment, ustalamy co kto mówi i sprawnie... Przywitanie. Witamy bardzo serdecznie. Relacja z Kupały. Jeździmy tam co roku. Co tam dalej? Teraz opowiemy Wam o drużynie, do której mamy zaszczyt należeć od kilku lat, bo jest to drużyna Grodu Trzygłowa. Dobrze, idziemy dalej. W tym roku zagramy tylko 2 koncerty Wild Hunt Live. Konkursy. Zapraszamy na odcinek B, czyli utwór. Powiedzieliśmy w końcu tytuł? Nie powiedzieliśmy tytułu. Tu tytuł jest tu. Tytuł mam na klacie, czyli zapraszamy na ten właśnie utwór. Miłego słuchania, oglądania. Ruszasz mi mikrofonem. Marcin wprowadza atmosferę grozy i terroru. No i potem nie można się skupić na tym, co mam zapisane. To jeszcze raz. Witamy bardzo serdecznie w odcinku 6,66. Kropka, koniec. Właśnie wróciliśmy z Kupały na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Jest to impreza, na której gramy już, nie pamiętam od kiedy, długo już gramy, ponad 10 lat tam gramy. Zagraliśmy tam w tym roku aż 3 koncerty. Aż 3 koncerty, bo zawsze graliśmy 3. Porywak do 2. Koncert wyszedł wspaniale, naprawdę zawsze są fajne te koncerty, ale w tym roku wydaje mi się, że dobrze nam to wyszło i była świetna energia, ludzie wspaniale się bawili, no było naprawdę cudownie. Dzień dobry, witaj w YouTubie. I do tego można krzyczeć Percival! 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 Ja uważam, że to był jeden z naszych najlepszych koncertów w ogóle. I to jest oczywiście zasługa przede wszystkim muzyków, z którymi gramy, pełen profesjonalizm i po prostu no, naprawdę w takim składzie się gra cudownie. A tym razem grali z nami Michał Lange i Magdalena Marchewka. Tak, i ten skład też będziecie mogli zobaczyć w dzisiejszym utworze, o którym opowiemy jeszcze za chwilę. My dosyć często uczestniczymy w takich imprezach, w których wspieramy, przypominamy tradycje dawne słowiańskie, obrzędy
i nie inaczej było w tym przypadku. Podczas kupały na zamku w Szczecinie wiele różnych tradycji się przypomina i pokazuje ludziom, którzy mogą nie wiedzieć tego, ponieważ nikt nie uczy o tym w szkole, które to są takimi rzeczami rytualnymi i związanymi bardzo z tradycją i kulturą Słowian. A teraz, drogie dzieci, mamy przyjemność opowiedzieć, zaprosić, ogłosić trasę Druga tura, czyli trasę, podczas której będziemy promować płytę Dzikie Pola, która wyjdzie na jesień. Trasa też będzie na jesień, a właśnie od teraz, jakoś tak w okolicach, kiedy ten odcinek jest publikowany, już można kupić bilety na tą trasę. Druga tura. Szykujemy się bardzo intensywnie, robimy próby, spotkania, meetingi, wszystko po prostu. Planujemy to zrobić w ten sposób, że na pewno zagramy cały album. Zagramy oczywiście w składzie, który już dobrze znacie, ja Mikołaj oraz Subtelny Frącek, Kłosek Kłosiński na basie oraz Szmateczka Ściereczka na bębnach, nasza ukochana. Plus osoba jedna, ale to jeszcze Jedną osobę nie zdradzimy. pozostawimy nieznaną i okaże się to tuż przed rozpoczęciem trasy. Taki powstał pomysł całkiem przed chwilą. Kasia jest jego autorem. Jaki? A ja nie pamiętam. Przed każdym koncertem, technicznie jeszcze to rozpatrzymy, jak to zrobić, będziecie mogli zagłosować na stare utwory, które my przygotujemy i zagramy według waszego głosowania. Teraz opowiemy wam o drużynie, do której mamy zaszczyt należeć od kilku lat, a z którą łączą nas wspólne przygody, interesy, podróże już od bardzo dawna i wiąże się to właśnie z kupałą na zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, bo jest to drużyna Grodu Trzygłowa. Jej wojewoda Igor Górewicz jest znaną postacią w rekonstrukcji i razem z drużyną, która zresztą należy do takiej ogromnej organizacji światowej i nie chodzi o iluminatów. Drużyna jest częścią Jom z Wikingów, a Jom z Wikingowie to jest grupa rekonstruktorów, która zajmuje się rekonstrukcją wikingów z epoki wikingów. A przyjęli nazwę od najwaleczniejszych z wikingów, czyli Jom z Wikingów, a Jom z Wikingowie mieli siedzibę na Wolinie. Igor Górewicz razem z całą drużyną uczestniczył w związku z tym w wielu wspaniałych wydarzeniach, bo grali przecież w Starej Baśni. Byli obstawą, taką ochroną, można powiedzieć, wikińską ochroną podczas trasy koncertowej zespołu Manuar. Igor Górewicz ma też swoje wydawnictwo Triglav, gdzie wydaje książki o tematyce historycznej, a także albumy, na przykład z wzorami, które czasem zaczerpujemy sobie do różnych rzeczy, na przykład ja do rysunków. I właśnie na zlecenie Igora zrobiliśmy muzykę do audiobooka Borek i Bogowie Słowian. I płyta też jest dostępna w naszym sklepie, jeżeli byście chcieli, bardzo polecam, bo jest naprawdę ciekawa, bardzo jest ciekawa. Ta muzyka jest troszeczkę inna niż to, co zazwyczaj robimy, ale jest naprawdę fajna.
A w tym roku drużyna Grodu Trzygłowa będzie obchodzić 20-lecie istnienia i z okazji tego 20-lecia odbędzie się koncert i w ogóle wiele fajnych imprez w Szczecinie. I koncert nasz też się odbędzie, będziemy grali. 1 września w Szczecinie zagramy z Percivalem, także zapraszamy Więc też. już zapraszamy. W którymś z odcinków pokazywaliśmy, jak Frącek płaci za koszulkę, za to, że może nosić koszulkę jednym wytwórcom srebra. To ja płacę za noszenie koralików, które pochodzą stąd, z Viking Crystal. Tu są gdzieś, gdzie są? Tu są, o proszę bardzo, tu. Jeżeli chcecie takie, to tylko tutaj. To tutaj koraliki te, proszę bardzo. Większy? Mniejszy. A ja chciałbym tylko powiedzieć, że tutaj oprócz pięknych srebrnych ozdób i mosiężnych, brązowych, przepraszam, skrzywienie zawodowe, to można też podpłomyki kupić. Jadalne. To mamy nie jadalne, ale tuż obok, teraz mamy jeszcze jadalne. To jest ogarnięcie rynku. Od podpłomyków po srebro. Tak. A jeszcze jest taka ciekawostka, że my kiedyś z Kasią dostaliśmy podpłomyki za płytę, za jedną z pierwszych płyt Percivala i teraz ta płyta jest w kolekcji bardzo cenna i oni czekają, aż będzie tak droga, że po prostu sprzedadzą tą płytę i nie będą musieli już więcej sprzedawać srebra. Utwór B, znaczy utwór z odcinka B. A ty mi mów, co ty w ogóle zamierzasz powiedzieć. No jakieś mówię, tematy. teraz to co mówię to jest, To że ty mówisz, a ja utwór dopiero B. w trakcie się orientuję, o czym jest mowa Czyli w ogóle. zaczynamy, uwaga. Zaśpiewać na przykład to C, w sensie to niższe, a na te ostatnie, na te tercje wejść na, nie wiem, 2 ostatnie albo coś. Znaczy wiesz co, bo to musi być na pewno jakby w utworze, w nagraniu musi być, że tam jest, to wchodzi, bo tak było tak jak pierwotnie w tej piosence, z którą to robimy cover i tam tak jest, że po 2 razach już wchodzi wysoko i zostaje cały czas. No, chciałbym zagrać w takiej todze czarnej, jak Pan Ciemności, ponieważ zapomniałem zabrać ubrania do klipu. Nie zwykłem się stroić. Głupio zabrzmiało. Znaczy instrument, stroję oczywiście czasem. A teraz gra innymi pałkami, to też jest znaczy. Teraz jest za bardzo. Dobra. No, bo tam było za bardzo. Proszę. Jesteśmy w studiu Unik Studio we Wrocławiu, na ulicy Krakowskiej. Jest wspaniale, nagrywamy piosenkę Mother North czy coś takiego z zespołem Percival, tylko że w Percivalowym wydaniu. Będzie wspaniale. Mów mi temat, Czekaj, to a ja po- się ja rozbiorę już z tego. No i teraz co jest ty, i tam podłożysz taką muzykę, nie? Ty. Nie może, nie wiem, ale dlaczego? Nie rozumiem. No bo striptease. Aha! Bo jakby moja koszulka nawiązuje też do utworu, ale nie powiemy. Słuchajcie, dzisiaj przygotowaliśmy dla Was utwór, który no, bardzo w dużym stopniu na nas wpłynął. Kiedy karmiliśmy fiordy w Norwegii, to wpłynął na nas ten utwór bardzo, ale nie tylko wtedy. I cóż, utwór jest poważny, nawiązuje też do pogaństwa w dużym stopniu. No właściwie w bardzo dużym stopniu nawiązuje do pogaństwa. I może Was zastanawiać fakt, że rysunek, który namalowałem w tym odcinku, nawiązujący do tego utworu, jest tak naprawdę w pewnym sensie rysunkiem satyrycznym. Taram. A utwór... Co? Bo chcemy powoli przechodzić w taki stan, kiedy zapraszamy gości, którzy z nami grają. Do tego utworu zaprosiliśmy gości Magdalenę Marchewkę. Z zawodu, z pasji, z miłości i z życia jestem śpiewaczką operową. Mieszkam we Wrocławiu, pracuję
w Operze Wrocławskiej i od czasu do czasu mam inne muzyczne przygody, na przykład właśnie tą z Percivalem. Skąd ja znam Percivala? Ojej, to było 2 lata temu, właściwie niecałe, bo w grudniu 2016 roku spotkaliśmy się prawie przypadkiem i zagraliśmy razem koncert w Szczecinie. Wtedy to był koncert akustyczny, Percival historyczny. I graliśmy wtedy w kwartecie. To była dla mnie mega przygoda, w ogóle fantastyczna, bo takie zupełnie coś innego niż ta moja opera, co na co dzień robię. Ale chciałam sobie spróbować w tej innej muzyce i bardzo mi się to spodobało. Po czym jakoś miesiąc później Kasia zadzwoniła do mnie, czy nie pojechałabym z Percivalem na trasę Wild Hunt. I to było takie wielkie wow, wow, z Wiedźminem, z muzyką z Wiedźmina. No fantastycznie, oczywiście się zgodziłam, wtedy miałam trochę wolnego, więc w lutym pojechaliśmy razem na trasę i było w ogóle mega obłędnie, fantastycznie. I tak się zaprzyjaźniliśmy i właśnie wtedy w lutym zagraliśmy kilkanaście, nie pamiętam, koncertów. No a teraz ostatnio właśnie dostałam zaproszenie do nagrania piosenki, utworu. Niestety nie potrafię powtórzyć jej tytułu. Mother North, o teraz pamiętam. Tak, i nagraliśmy dzisiaj właśnie ten utwór w studio Unique Studio. Albo Unique Studio, chyba Unique, tak? I w ogóle to jest dla mnie w ogóle pierwsza przygoda z muzyką taką jeszcze cięższą, z taką metalową wersją akustycznej wprawdzie, ale tak czy siak taka metalowa marchewka, to wiecie, coś nowego zupełnie. Tak. Wokalistkę operową, jak się nazywa to miejsce, gdzie ona pracuje? Opera? No, chciałem dokładnie Pracuje w operze we Wrocławiu, śpiewa tam bardzo fajnie. Tak, i gitarzystę Pawła Lisieckiego, który zagrał nam, uwaga, niespodzianka, na gitarze. Jestem głównie nauczycielem gitary we Wrocławiu, w FAMie i w Gogolinie, w Centrum Kultury. Gram w zespole Enwild, który bardzo polecam sprawdzić. Taki zespół elektroniczno-akustyczny, czyli gitara, perkusja i laptop. I gram tam na gitarze, komponuję muzykę, ale też nagrywamy epki i później miksuję audio, więc zajmuję się kilkoma rzeczami. I w związku z tym, że też lubię pracować z dźwiękiem, to zbudowałem sobie takie małe domowe studio, więc rozwijam jakby do tego, żeby produkować muzykę bardziej niż uczyć, ale to jeszcze lata w przód. Dzisiaj nagrywaliśmy Mother North zespołu Satyricon. Dostałem informację, że to gramy tydzień temu w piątek. Zrobiłem pierwszy fragment, później dostałem informację, że jest w innej tonacji, więc zrobiłem drugi fragment. Później się nagrałem, stwierdziłem, że jest do bani, więc zrobiłem trzeci. I nagrywaliśmy to po tygodniu dzisiaj właśnie. Nigdy nie słuchałem norweskiego black metalu. Jestem świadomy, że istnieje i słyszałem bardzo dużo różnych historii od kumpli z gimnazjum o norweskim metalu. Aczkolwiek od kilku lat nie miałem z tym styczności, więc to był pierwszy numer, który słyszałem od powiedzmy 8 lat. No i od razu nie gramy go jak black metal, tylko gramy go na klasycznych instrumentach, więc to też było ciekawe. I było też ciekawe zadanie, bo musiałem jakby napisać te partie sam. Mamy zaszczyt zaprezentować Mother North zespołu Satyricon. Czasem w środku nocy hipnotyzuje swą duszę osobliwości. Nie, to też nie. W wykonaniu zespołu Percival. Percivalicon. Konkursy. Poprzednio ogłosiliśmy konkurs związany z utworem Digging Graves i Kingiem Diamondem i rysunkiem, który jest karykaturą Kinga Diamonda, i tam trzeba było odgadnąć 3 płyty, o jakich myślałem, rysując i zawierając pewne wskazówki w rysunku. Nikt nie odgadł 3, oprócz jednej osoby, jest to Tom O albo Tom Zero. Czy nagroda jedzie do niego, a to jest podwójna wejściówka na koncert WHL, który sobie wybierzesz, czy tam w Warszawie, czy w Krakowie.
Konkurs dotyczył wymyślenia tak. nazwy. Druga tura. Bardzo nam nie się wiem. spodobała ta nazwa, więc wzięliśmy ją i teraz nagroda jest podwójna wejściówka na jeden z koncertów, która wędruje ta nagroda do Lorionek, Lorinek, Lolorionek i już. Koniec. Ale teraz mamy nowe konkursy dla Was. I pierwszy konkurs to jest właśnie wejściówka na płytę. Na płytę koncertu, któregoś z koncertów DTT, bo jeszcze nie wiecie tego, ale to będzie trasa stadionowa. To nawet ja nie wiem. Czyli będą różne stadia tej trasy do tego Nie stadionowa. mów tak, błagam Cię, tego potem nie przetłumaczę. No. Ale nie możemy się tak ograniczać. To Możemy! Trzeba odgadnąć, która to jest płyta, ta, która wyjdzie oczywiście, czyli Dzikie Pola. Która to jest płyta zespołu Percival Schuttenbach? Która z kolei. Ale czekaj, bo to było pytanie, tak? Tak. Czyli jeszcze raz. Pytanie. Odpowiedź. Za dużo z tą Jeszcze raz. przerywam. Pytanie. Którą płytą jest płyta Dzikie Pola w dyskografii zespołu Percival Schuttenbach? I do wygrania jest Wejście na płytę koncertu DTT, do wyboru któregoś z koncertów całej trasy. z, Osobą towarzyszącą. która, Nie musi być dziewczyną. ale, Może być chłopakiem. chociaż, To już się zgubiłem. Chociaż bez przesady. No nie wiem. no i tak moglibyśmy jeszcze długo, Ale jest drugi konkurs do opaździerzenia. No tak. A opaździerzyć już wiesz, jak O jest po Jezu, angielsku? nie i nie wymawiaj tego słowa nawet. Proszę bardzo, czyli o... A jaki masz zamiennik na słowo opaździerzyć? Po prostu powiem to inaczej. To powiedzmy to inaczej. Drugi konkurs. Do wygrania jest koszulka Sława, którą już Wam pokazuję. A właśnie, no bo mamy nowe koszulki. Już będą w sklepie, jak tylko ten film będzie opublikowany. Tak. A to jest tył. O, nic nie Tu ma. nic nie ma? Nie, No jest. Niespodzianka. Nie ma Lucy Percival. I tą koszulkę wygrywa ten, kto... To ty, Kasiu, To ja. powiedz. Ja powiem. Tę koszulkę wygrywa osoba, która wymieni utwór, który jej się najbardziej podoba na płycie Sława i króciutko, w 3 słowach, uzasadni dlaczego. Ten utwór zaprezentujemy w następnym odcinku. Żartowałem. Wcale nie, bo mamy... A co w następnym odcinku? A to niespodzianka. Jak zwykle. No, ale fajna. Nawet dla mnie było też nowe. Czasochłonna. 800 tracków. Nagraliśmy coś takiego całkowicie live, że ma 800 tracków. No. 5 chórów naraz śpiewa.